Cześć wszystkim, nazywam się Jan Druid Mazus Kuźni Druida i witamy Was w naszej pracowni. A dzięki Waszemu zaangażowaniu i komentarzami pod ostatnim filmikiem dotyczącym tablicy cieni znów się spotykamy w części naszej pracowni odpowiadającej za repusowanie. Dlaczego w części? Ponieważ mamy jeszcze kuźnię, gdzie również będziemy się spotykać, bo tam też będziemy rozmawiać sobie o organizacji pracy, a przede wszystkim będziemy rozmawiać o rzemiośle. Dzisiaj w tym miejscu będziemy dyskutować właśnie o rzemiośle, a dokładniej o podstawowym stanowisku pracy przy repusowaniu. Jak wiecie, ponieważ repusowanie jako metoda metaloplastyki jest częścią jubilerstwa. A więc wszystkie wskazówki dotyczące wyposażenia stanowiska repuserskiego można sobie zaczerpnąć na spokojnie właśnie z książek opisujących stanowisko jubilerskie. Wiele się nie zmienia. Potrzebujemy, jak to ładnie mądre książki mówią, ciężkiego i solidnego miejsca pracy. Tak, potrzebujemy ciężkiego biurka, ewentualnie bloku rzeźniczego, albo, zresztą za chwilę Wam pokażę, co tam jeszcze będzie potrzebne. Dzisiaj porozmawiamy sobie nie tylko o miejscu pracy, ale też o podstawowych narzędziach, których będziemy używać. Ja już kiedyś zrobiłem taki filmik na temat podstawowych narzędzi odnośnie repusowania. Można sobie tam zerknąć, ale myślę, że jeżeli zostaniecie tutaj z nami, dowiecie się również ciekawych rzeczy, ponieważ dzisiaj w ten temat wyjdziemy troszkę głębiej. Wtedy sobie tak rzuciłem tylko podstawowymi informacjami, a dzisiaj zobaczymy, jak to wygląda na stanowisku pracy. To teraz chwila przerwy, bo ja muszę poprzykładać aparat i widzimy się za chwilę. No to co? Zacznijmy od początku. A więc tak, cała moja przygoda z repusowaniem zaczęła się od takiego gnotka. U nas na dworze używało się tego do rąbania drewna. Ja zacząłem stosować to do repusowania, ponieważ stwierdziłem, że będzie to całkiem wygodne rozwiązanie. Na tamten czas było to ekstra rozwiązanie. Ja ten bloczek zamówiłem sobie i kupiłem 11 lat temu. Tak plus minus. Szczerze mówiąc, fajny jest, mi się bardzo podoba. Jest ciężki, jest solidny, nie chodzi nam po warsztacie, więc można spokojnie go używać. Jest jeden mankament, ale ten sam mankament widziałem i zresztą odczułem przy blokach masarskich. Tak, bo bloków masarskich też się używa. Fajna rzecz, one są troszkę wyższe, więc można spokojnie normalnym krzesełkiem przy nim usiąść. Ja tutaj przy tym bloczku muszę sobie używać takiej ryczki. To się bodajże taboret chyba nazywa po polsku. Ale to jest mało istotne nazewnictwo. Tak jak powiedziałem, bloki masarskie, tak jak i ten pieniek, mają jeden mankament, który mnie strasznie irytował. Nie można sobie na nich położyć narzędzi. Narzędzia muszą być gdzieś z boku. Ten pieniek ma o tyle dobry plus, że ja nie muszę specjalnego stolika szukać, żeby na nim kłaść narzędzi. Ja po prostu sobie wezmę jedną ryczkę, wezmę sobie podstawię drugą ryczkę, kawałek, skrzynkę lub cokolwiek, na czym mogę sobie ułożyć narzędzia i na spokojnie mogę mieć wszystko pod ręką i używać. Z tego pieńka zrobię na pewno 3 stanowiska do repusowania. Ponieważ prowadzimy warsztaty, na pewno się przydadzą, więc to nie jest problem. Już aktualnie powinny się przydać, ale jak na razie radzimy sobie bez nich. Zaraz dowiecie się, dlaczego w zasadzie radzimy sobie bez nich. Takich pieńków mam aktualnie 4. Z każdego z nich zrobię sobie po 3 stanowiska. Także dla mnie bomba. Tak jak mówię, jest to fajny, nie tyle wynalazek, to po prostu fajny sposób na wykorzystanie takiego pięka. I ma jeszcze jeden bardzo, ale to bardzo duży plus.
Cena. Bloków masackich specjalnie dla Was wczoraj szukałem. I powiem Wam szczerze, około 500 do 1000 zł trzeba na to wydać. Na dzień dzisiejszy. Nie wiem jak tam będzie za niedługo. Więc jest to cena, którą no niestety nie wszyscy są w stanie zaakceptować, szczególnie na początku drogi. Na początku drogi coś takiego, ja to kupiłem 11 lat temu i służy mi dalej. Kupiłem dwa takie, potem dokupiłem jeszcze dwa. Nie pamiętam już ceny. Chyba coś koło 30 zł mi wyszedł jeden. No to można sobie zobaczyć. Możecie sobie porównać, popytajcie się panów, którzy robią wycinki przy drogach. Może oni Wam odstąpią. To jest kwestia dosłownie 20-30 zł. Ewentualnie jak to u nas w Polsce jest zazwyczaj za flaszkę, to się wszystko kupi. Więc damy radę. No, to przechodzimy dalej. To jest mój substytut biurka jubilerskiego. Aktualnie na dzień dzisiejszy nie dysponuję i nie mam w planach zakupu biurka jubilerskiego. Prawdopodobnie się to zmieni, nigdy nie mów nigdy, ale na dzień dzisiejszy jest mi ono do szczęścia niepotrzebne, ponieważ zajmuję się tylko repusowaniem z branży jubilerskiej. Może za niedługo, za parę lat zobaczymy. Dzisiaj dysponuję czymś takim. To jest biurko aptekarskie, które w zasadzie w mojej rodzinie jest od 25 lat i nikt w mojej rodzinie nie jest aptekarzem, aczkolwiek my kiedyś mieszkaliśmy nad apteką, gdzie wstawiano nowe meble. Chciano wyrzucić stare meble, a jako że warsztat u nas był zawsze obecny, stwierdziliśmy, że szkoda będzie wyrzucić, na pewno wykorzystamy i się przydadzą. Ja nie wiem czemu nie wykorzystywałem go od samego początku, bo naprawdę całkiem fajnie się sprawdza. Jedyny mankament w tym biurku i w drugim biurku, który też Wam pokażę, to są nogi. Ja te nóżki będę na pewno wymieniał na troszkę bardziej solidną konstrukcję stalową. Bo mimo wszystko, że jest fajne, wytrzymałe, no troszkę się trzęsie. Co mnie strasznie irytuje. Tak to zrobię. No nic nie poradzę. Taki już jestem. Także na pewno będę tutaj dorabiał konstrukcję. Na dzień dzisiejszy samo biurko do repusowania sprawdza się praktycznie idealnie. Jedyny minus, to już drugi minus w zasadzie, to jest taki, że nie mogę go sobie wynieść na dwór, bo ja uwielbiam repusować pod altaną. Jest fajnie, jest cicho, jest słoneczko, ptaszki śpiewają. Bloczek na spokojnie wykulamy sobie pod altanę i można tam spokojnie pracować z biurkiem. No, trzeba już do tego dwóch. Więc to jest jego drugi minus, też niewielki, tak jak mówię, fajnie się sprawdza. Ja tutaj aktualnie na nim mam troszkę bałaganu, ale do tego bałaganu dojdziemy za chwilę. Pokażę Wam jeszcze jedno biurko aptekarskie. Tak jak mówię, też obecne w mojej rodzinie od jakichś 25 lat. Nie wiem ile pracowało już w aptece. Dla mnie w zasadzie chyba narzędzia niezniszczalne. No ale tak to jest. Kiedyś to jednak dobrze robili. Dobra, no to mały rzut na to, co jeszcze nam do pokazania odnośnie stanowisk pracy i będziemy rozmawiać o narzędziach. No i kolejna moja kolumryna. Dokładnie tyle samo lat, ile tam to poprzednie jest u nas. Wcześniej było używane w warsztacie przez mojego dziadka, potem przez mojego ojca. Fakt faktem, jak dobrze zauważyliście, nie ma nóżek. Nigdy nie były potrzebne, to bardziej służyło jako magazyn niż jako stół roboczy. I bardzo dobrze, bo blat jest w całkiem fajnym stanie, więc nie będzie trzeba nic z nim robić. Będzie świetnym materiałem, będzie świetnym narzędziem do repusowania. Tu z tyłu jeszcze jest półka, której aktualnie na dzień dzisiejszy nie ma i nie będzie, dopóki nóżek nie dorobię. Półkę wykorzystamy dokładnie tak samo, jak wykorzystaliśmy tablicę cieni tam, więc myślę, że też będzie fajnie. Na razie jest to taki mój punkt odkładczy. Będziemy sobie o tym dyskutować, to do tego biurka jeszcze na pewno wrócimy, bo tutaj jest kilka rzeczy, o których będziemy dzisiaj rozmawiać. Więc mam nadzieję, że też Wam się podoba. I pamiętajcie, solidne biurko to niekoniecznie musi być biurko jubilerskie. Można wykorzystać wszystko, co macie pod ręką. Mało tego,
Jeżeli macie dostęp do fajnego, solidnego blatu, ciężkiego, to możecie sobie zrobić swoje własne biurko. No, to co? O biurkach tyle. Idziemy do narzędzi. No, tak jak Wam mówiłem, mam tu troszkę bałaganu, aczkolwiek zaraz wyjaśnię dlaczego. Ale najpierw porozmawiamy sobie o młotkach. Tak, młoteczki cyzelerskie, tak to się ładnie nazywa. One są z taką ładną rączką pistoletową. Te są jeszcze troszkę do poprawienia. To są moje pierwsze młoteczki, jakie kupiłem. Z Antilopa fajnie się sprawdzają, aczkolwiek są do poprawy. No jest tutaj to taki bardziej budżetowy materiał. Aczkolwiek najbardziej budżetowy chyba są takie młoteczki. Dokładnie to samo, aczkolwiek ta powłoka tutaj chromowa plus jakość wykończenia tych młoteczków nie jest fajna. Ja je kupiłem no, kilka lat temu, jak zaczęliśmy robić warsztaty. I po kilku warsztatach wiem jedno, one się do tego nie nadają. Przynajmniej nie dla początkujących, bo są zbyt lekkie, no i tak wykonanie nie jest fajne. No niestety. Ale z Antilopa na początek spoko, bardzo budżetowo, one kosztują około 30 paru złotych, bodajże chyba 40 zł brutto. Aktualnie, bo wczoraj też sprawdzałem, więc całkiem w porządku. Polecam. Na początek średni młotek, on ma 28 bodajże mm średnicy. No dokładnie 28 i 4 dziesiątek. Więc całkiem spoko na początek, można naprawdę dużo na nich zrobić. Ja w zasadzie zaczynałem z tym jednym młotkiem, potem doszły te dwa młoteczki, więc jest dobrze, nie? No tak jak mówię, no te młoteczki myślałem, że będą fajne. Na dzień dzisiejszy nie uważam ich za dobry zakup. No ale każdy popełnia błędy. Na pewno będę jeszcze kombinował nad takimi młoteczkami. To są młoteczki do tagany, to jest taka japońska sztuka grawerowania. Polecony mi przez znajomego, któremu muszę jeszcze wykonać na pewno 2 lub 3 takie. Zależy, tak słyszycie takie klupanie za oknem, ale mamy aktualnie burzę, więc fajnie jest. Na pewno większe i myślę, że po zwiększeniu młoteczka samej głowni będzie to fajne narzędzie do repusowania. Wykorzystamy, wypróbujemy i zobaczymy. Na pewno będziemy Was informować co i jak. No, to tyle o młoteczkach. W momencie ja sobie tylko tutaj sprzątnę troszkę z tych młoteczków i zaraz do Was wracam. No, młoteczki wróciły spokojnie na tablicę cieni, więc możemy jechać dalej. A więc tak, puncyny repuserskie. Puncyny to są takie specjalne przyrządziki, coś takiego, służące do wybijania odpowiednich kształtów na blasze. Jak możecie sobie zauważyć, tak, weźmiemy sobie tego. One mają, widać, nie widać, zaraz zobaczymy, różne kształty tych grotów. Aktualnie ja osobiście uważam, że 5 puncyn to jest takie niezbędne minimum, aczkolwiek żeby robić na początku praktycznie wszystko, trzeba ich mieć około 10, a najlepiej 13 sztuk, bo dochodzą jeszcze parę fajnych tam wyjątkowych puncyn. Taki zestaw podstawowych 10 myślę, że na początek jak najbardziej się Wam przyda. Ja tu właśnie jestem w trakcie tworzenia takich zestawików. Jak możecie sobie zauważyć, są tutaj materiały surowe, są pilniki, są i madełka ręczne do tworzenia właśnie takich puncyn. Ja mam jeszcze kilka zestawów do stworzenia, chyba bodajże aktualnie na dzień dzisiejszy 6.
podstawowych takich puncynek i myślę, że będą klienci zadowoleni. Ja mam tutaj jeszcze takie fajne opakowanie z puncynami, które, no nie wiem czy widać, są u nas na warsztaty. Też moje produkcje, więc można sobie spokojnie wypróbować. Ja osobiście uwielbiam puncyny zrobione przez Jacka Dolińskiego. Mam tego tutaj kilka zestawików, a nie, to jest akurat moja. I szczerze mówiąc, jeżeli chcecie sobie zrobić swoje własne, to zapraszam Was na grupę Repulsywowanie i Trobowanie. Tam mamy dostępne pliki odnośnie puncyn i jak mają te kształty wyglądać, bo są naprawdę najróżniejsze. No i to chyba wszystko. Nie wszystko. Są jeszcze inne firmy i ludzie, którzy tworzą puncyny i są bardzo dobrymi fachowcami. Ja osobiście nie mogę nic powiedzieć na ten temat, ponieważ nigdy nie pracowałem na ich puncynach i nie dysponowałem nimi, więc podejrzewam, że byłoby to troszkę nie na miejscu, żeby albo polecać, albo też nie polecać puncyn, na których nie pracowałem. Więc to chyba tyle odnośnie puncyn. To co? Były stoliki, były młotki, były puncyny. Zostały nam jeszcze poduszki do repusowania i smoła repusecka. No, to teraz sobie porozmawiamy o poduszkach do repusowania. Poduszki do repusowania to po prostu worek skórzany wypełniony piaskiem. Jak widać po kolorach, których używam najczęściej, to są worki, które muszę jeszcze poprawić. Przy kupnych należy pamiętać, że trzeba go jeszcze troszkę rozciąć i dopełnić tym piaskiem, ponieważ jak widzicie z 1/4 tego piasku jeszcze trzeba tam wsypać. Kształty mają najróżniejsze, wielkości mają najróżniejsze, taką małą poduszeczkę też czasami używamy. Bardzo fajna rzecz, na sam początek idealne narzędzie. No niestety nie da się na nich zrobić takich bardzo fajnych, bardzo dokładnych repusów. Może inaczej, da się zrobić, tylko nakład pracy jest nie wprost, tylko odwrotnie w zasadzie proporcjonalny do efektów. Na czym jeszcze można repusować? Można repusować na czymś takim, aczkolwiek tylko płaskie repusy. To jest kawałek pasa transmisyjnego. Na Śląsku mamy kopalnie. To są pasy, które transportują węgiel do góry, więc kawałki takich pasów gdzieś się zazwyczaj znajdą. Można sobie tego spokojnie używać. Fajna rzecz. Tak jak mówię, do płaskich repusów można również używać miękkiego drewna, ale no niestety to nie jest aż takie do końca, nie? Tutaj mamy jeszcze taką fajną gumę. Ja jej w ogóle nie używam, dla mnie jest troszkę za miękka. Ona przyszła do mnie razem z takim starym rosyjskim zestawem do repusowania. Aczkolwiek o nim już było, więc nie będziemy sobie tutaj dyskutować. To są podstawowe rzeczy. Tutaj są jeszcze kowadła miękkie, jubilerskie. Też by można było na nich robić płaski repus, aczkolwiek mnie ich do tego szkoda na dzień dzisiejszy. Tak jak mówię, dysponuję trochę innymi narzędziami. Więc o woreczkach to chyba na tyle. Teraz sobie porozmawiamy o smole. Smoła repusecka, a dokładniej misy ze smołą repusecką. Moje misy są używane, więc się nie przejmujcie kształtami na nich. Tamta po lewej jest od Jacka Dolińskiego. Fajna smoła, jego własnego przepisu, własnej produkcji. Fajnie się jej używa, całkiem dobrze na niej się pracuje. Tu jest smoła Matsuyami, o której już rozmawialiśmy, którą już robiliśmy, więc można sobie na spokojnie zerknąć co i jak. Też bardzo fajnie się na niej pracuje, przynajmniej dla mnie. Nie jest tak dobra jak Jacka,
ale spełnia w zasadzie 95% tego, co powinna spełniać taka smoła repuserska, więc jest fajnie. To tak wygląda w zasadzie takie kawałki tej smoły. Listy są potem wypełniane takim wypełnieniem specjalnym, ołów, co tam sobie życzycie, plus do tego smoła jakieś 3 cm na górę. I na smole można zrobić bardzo ładne, bardzo precyzyjne repusy. No, to by było chyba na tyle. Mam nadzieję, że Was nie zanudziłem. Jeżeli chodzi o rzemiosło, to ja potrafię dyskutować godzinami i całkiem prawdopodobne, że to przez większość czasu jest monolog. No nic, jeżeli Wam się podobało, łapki w górę. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, zasubskrybujcie nasz kanał. Na pewno będziemy dyskutować o repusowaniu na smole, o repusowaniu na poduszkach. Na pewno będziemy pokazywać, jak się robi punceny repuserskie. I na pewno pójdziemy do kuźni. Tak, tam też będziemy sobie pracować. I tam będziemy dyskutować o rekonstrukcji historycznej. Mam nadzieję, że Wam się spodoba temat. Tak jak mówię, jeżeli macie jakieś sugestie, jakieś pytania, to proszę komentować pod filmikiem. My na nie wszystkie postaramy się odpowiedzieć. Pamiętajcie, my jesteśmy tutaj dla Was i chcemy iść w kierunku, którym Wam się podoba i o którym Wy chcecie wiedzieć i słyszeć jak najwięcej. Więc dzięki wielkie za cierpliwość. Mam nadzieję, że filmik Wam przypadł do gustu. No i co? Zapraszam na następnym razem. Mam nadzieję, że już zobaczymy się w kuźni. Albo i będziemy dyskutować dalej o organizacji pracy. No to trzymajcie się ciepło. Cześć, na razie, hej.